Cześć, jestem Adam. W dzisiejszym odcinku lecimy. Spotkam się z dyżurną portu lotniska Chopina w Warszawie, która powie nam, jak wygląda zarządzanie największym portem lotniczym w Polsce. Lecimy! Cześć Aniu. Cześć Adaś. Dziękuję, że znalazłaś czas, żeby się z nami spotkać. A na sam początek muszę Ciebie zapytać, czy to jest typowy ubiór dyżurnego portu? Tak, to jest typowy ubiór dyżurnego portu, tak chodzimy na co dzień. Jeśli chodzi o dystynkcję, to jesteśmy kapitanem portu, dlatego właśnie mamy i czapkę, i mundur. Widzę, że masz 4 paski, a czy inni dyżurni na przykład mają 3 paski? Tak, zaczynając pracę jako dyżurny operacyjny portu, jesteśmy asystentami, szkolimy się przez 2 lata i wtedy właśnie mamy 3 paski. Aniu, w takim razie czym się zajmujesz na co dzień? Dyżurny operacyjny portu zarządza całym portem lotniczym, czyli strefą landside i airside. Obecnie znajdujemy się w strefie landside. Tutaj współpracuję z takimi służbami jak SOL, Służba Ochrony Lotniska, czy dyżurny terminala, ale również z agentami handlingowymi, czy liniami lotniczymi. To może przejdźmy do strefy zastrzeżonej i opowiem Ci więcej o swojej pracy. Dobrze. Jesteśmy właśnie pod centrum operacyjnym. Mamy zielone światło, możemy wchodzić. Jeśli byłoby pomarańczowe, to dostęp byłby ograniczony dla niektórych osób. Jeśli czerwone, to wtedy nie moglibyśmy w ogóle wejść. Czyli to jest Twoje miejsce pracy? Tak. Jesteśmy właśnie w APOC-u, czyli Airport Operation Center. Tak zwane centrum operacyjne. Tu wszystkie informacje spływają z całego lotniska, czyli tak jak mówiliśmy wcześniej, z landside i z airside. Dyżurni operacyjni portu pracują 24 godziny na dobę. Zmiany mamy dzienne i nocne. W dzień zaczynamy zmianę o godzinie 7 rano, kończymy o godzinie 19. Następna zmiana przychodzi o godzinie 19 do godziny 7 rano. Obowiązkowe jest to, żeby przynajmniej 3 osoby z zespołu dyżurnych portu były na zmianie. Jeśli kogoś z nas zabraknie, to wtedy automatycznie musimy zamknąć lotnisko. To z tego miejsca też obserwujemy pole wzlotu, ale też całą płytę lotniska. Nadzorujemy, żeby wszystko funkcjonowało sprawnie i bezpiecznie, bo to jest nasze zadanie. Tak się tutaj obracam i zastanawiam się, co te wszystkie ekrany przedstawiają. Może opowiesz nam coś więcej? Oczywiście. To jest nasza pomoc, bez której bylibyśmy ślepi. Jeśli chodzi o Wajsalę, to pokazuje nam, jaka jest pogoda, jakie są warunki atmosferyczne w okolicy lotniska. Następny ekran to jest zobrazowanie oświetlenia na lotnisku Chopina, czyli obserwujemy, kiedy zapalone są światła na drogach startowych, kiedy musimy wymienić jakąś lampę. Następny to jest radar, który obserwujemy samoloty, które lądują i startują. Ten 4 to jest zobrazowanie pojazdów i statków powietrznych na płycie lotniska, czyli to, co się porusza po drogach startowych, ale po drogach kołowania również. A teraz bardzo ważne pytanie. Opowiedz nam o swojej ścieżce kariery. Pracę w lotnictwie zaczęłam przez przypadek. Na początku zatrudniałam się w informacji lotniskowej. Następnie złożyłam papiery na koordynatora rejsu agenta handlingowego. Przeniosłam się na inne lotnisko. Tam dostałam awans na duty managera. Ponownie wróciłam na lotnisko Chopina. Byłam kierownikiem handlingu małej linii lotniczej. Następnie przeszłam do polskich portów lotniczych i pracowałam w koordynacji operacyjnej, czyli zarządzałam ustawieniem statków powietrznych na stanowiskach postojowych, gate'ami i check-inami. Następnie przeniosłam się do nadzoru operacyjnego. I 6 lat temu złożyłam papiery, zdałam egzamin i zostałam dyżurnym operacyjnym portu. A jeżeli chodzi o wykształcenie, to trzeba mieć ukończone specyficzne studia? Tak, jestem po kierunkach lotniczych. Jeśli chodzi o licencjat, magisterkę, zrobiłam również 4 studia podyplomowe, a obecnie jestem na MBA. A jak wygląda wdrożenie w Twojej pracy?
Na początku przez 2 lata jesteśmy asystentami. To tyczy się tylko i wyłącznie dyżurnych lotniska Chopina. Każdy port ma wyznaczony ten swój czas na asystenturę różny i wykonujemy wszystkie czynności, takie jak dyżurny portu, natomiast wszystko jest pod opieką starszych kolegów. Jesteśmy teraz w drugim miejscu, w którym pracuję, czyli na płycie lotniska. Tutaj wykonujemy czynności operacyjne, sprawdzamy drogi kołowania, drogi startowe, sprawdzamy również, jak wygląda nawierzchnia, oświetlenie, ale też jak pracują wszystkie służby na lotnisku i zapewniamy bezpieczeństwo. Jako dyżurna portu większość swojego czasu spędzasz na płycie? To zależy. Jako że plan ciągłości działania wymaga od nas, że musimy być minimum 3 osoby na dyżurze, to znaczy, że jedna osoba z nas musi pełnić dyżur w apoku, natomiast 2 inne osoby pełnią dyżur na płycie lotniska. Aniu, czyli ty sama to wszystko nadzorujesz, czy współpracujesz z innymi komórkami na płycie? Tak, współpracuję z różnymi komórkami, tak jak na terminalu moim wsparciem jest dyżurny terminala, tak na płycie moim wsparciem jest nadzór operacyjny. To ich proszę o pomoc i interwencję w różnych sytuacjach, ale też współpracuję z utrzymaniem, z SOL-em, Służbą Ochrony Lotniska, z strażakami i oczywiście współpracuję również z agentami handlingowymi i liniami lotniczymi. Teraz chciałabym Cię zabrać do wybranych miejsc. Pierwsze miejsce, jakie byśmy odwiedzili, to nadzór operacyjny, abyś poznał ich pracę i zobaczył, jak wygląda nasza współpraca. Cześć Damian. Cześć Aniu, Damian, Adam. Cześć, bardzo miło. miło poznać. Jesteśmy w nadzorze operacyjnym. Damianie, czy mógłbyś powiedzieć nam parę słów o tym, czym zajmuje się Twój zespół? Zespół nadzoru operacyjnego jest prawą ręką dyżurnych operacyjnych portu. Dbamy o bezpieczeństwo operacji lotniskowych. Realizujemy to poprzez ciągły nadzór nad użytkownikami lotniska. Dbamy także o przepustowość lotniska, tak żeby wszystkie operacje odbywały się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, co musi być realizowane także zgodnie z wszystkimi obowiązującymi instrukcjami. Dzięki Damian. Dzięki Aniu. Dziękuję, dzięki. Cześć. Jedną z najważniejszych rzeczy, jaką wykonujemy w swojej pracy, to jest inspekcja pola manewrowego, a dokładnie dróg startowych. I chciałabym zabrać Was na przejażdżkę. Wieża dyżurny pierwszy. Wieża dyżurny pierwszy, jestem na 71 stanowisku i chciałabym wykonać normalną inspekcję. Wieża, czekaj. Czekam. Wjeżdżając na pasy, sprawdzamy nawierzchnię, sprawdzamy całe otoczenie lotniska, tereny zielone, wysokość traw na przykład. Sprawdzamy również oświetlenie, znaki pionowe i poziome. Po przejeździe po pasach podajemy do wieży Runway Condition Code, czyli to jest informacja dla załóg lądujących na lotnisku i startujących, jaka jest kondycja pasa. Dyżurny pierwszy, wieża, zajmij Alfę, Eko, wszystkich 109, Limę, Alfa 8 i czekaj przez 3-3. To jest dość unikatowe doświadczenie, ponieważ po drogach startowych oczywiście mogą poruszać się statki powietrzne, ale oprócz tego na drogi startowe może wjeżdżać dyżurny portu, sokolnik, utrzymanie, inżynieria. Tak naprawdę to wszystko. I teraz musimy obserwować różne rzeczy. Nawierzchnię, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, oznakowanie pionowe, poziome, wszystkie przeszkody, które mamy naokoło lotniska, czy nie powstały jakieś nowe. Teraz jedziemy do działu utrzymania nawierzchni lotniskowych. Pokażę Wam, czym zajmuje się ten dział, jaki ma sprzęt i jak współpracujemy. Cześć! Cześć Aniu, witam Cię.
Edek, Adam. Adam, bardzo miło. Jesteśmy w dziale utrzymania nawierzchni lotniskowej. Edku, czy możesz nam powiedzieć w paru słowach, czym zajmuje się Twój dział? Nasz dział zajmuje się dwoma rodzajami utrzymania, czyli utrzymaniem zimowym i utrzymaniem letnim, głównie nawierzchni lotniskowej. Jeżeli chodzi o letnie, to jest odnawianie oznakowania, malowanie pasów, druk kołowania, płyt postojowych itd. oraz koszenie sektorów trawiastych. A jeżeli chodzi o zimowe utrzymanie, no to wiadomo, odśnieżanie, zabezpieczanie przed zamarzaniem pasów, dróg kołowania i utrzymanie ciągłości operacyjnej lotniska, tak żeby każdy samolot mógł bezpiecznie wystartować i wylądować na naszym lotnisku. Dziękuję Ci bardzo. Ja również Wam dziękuję. Dzięki. To co, teraz udamy się do lotniskowej Straży Pożarnej. Lecimy? Lecimy. Cześć Krzysiu! Krzysio, Adam. Cześć, Adam, Adam. bardzo miło, Krzysiek, cześć. bardzo mi miło, witam Cię serdecznie. Jesteśmy właśnie w lotniskowej Straży Pożarnej. Krzysiu, czy mógłbyś nam powiedzieć w paru zdaniach, czym zajmuje się Twoja służba? Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza zajmuje się dbałością o bezpieczeństwo pasażerów, statków powietrznych i całej infrastruktury skupionej tu wokół. Pracujemy tu 24 godziny na dobę, jesteśmy cały czas w gotowości, dbamy o bezpieczeństwo pasażerów. Nasz czas dotarcia w najdalszy punkt lotniska zajmuje nie więcej niż 3 minuty. Dzięki wielkie. Dziękuję również. Dzięki. Idziemy dalej. I powoli kończymy naszą wycieczkę. Tak naprawdę zobaczyliście tylko mały wycinek tego, co dzieje się na lotnisku. Służb, z którymi współpracujemy, jest dużo więcej. To jest follow, inżynieria, sokolnik, tak jak mówiłam wcześniej, agenci handlingowi, linie lotnicze, ale na to potrzebowalibyśmy jeszcze jednego odcinka. Aniu, to na zakończenie, co najbardziej lubisz w swojej pracy? Najbardziej w swojej pracy lubię to, że moja praca jest nieprzewidywalna, jest dość unikatowa, bo dyżurnych operacyjnych portu w Polsce jest niecałe 200 osób, więc czuję się wyróżniona, że mogę pracować na lotnisku Chopina. Aniu, nawet nie wiem co powiedzieć, jestem tak zdumiony Twoją pracą i tym, co nam dzisiaj pokazałaś i chciałbym Ci życzyć wszystkiego, co najlepsze i do zobaczenia. Dziękuję również i zapraszam ponownie. Dziękuję. Jeżeli podobał Ci się ten film, koniecznie subskrybuj nasz kanał, skomentuj i zostaw lajka.